Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Mirosław Sopek. Mam przyjemność i zaszczyt kierować pracami Rady Uczelni od stycznia tego roku. Chciałem Państwu powiedzieć, że jest to ogromne wyróżnienie i ogromna radość dla mnie, gdyż jestem absolwentem Politechniki Łódzkiej. Oczywiście czasy dawne, ukończyłem Wydział w TIMSS w 1983 roku, a następnie pracowałem jako asystent, a potem adiunkt w Zakładzie Technik Radiacyjnych, w Instytucie Technik Radiacyjnych u profesora Jerzego Kro. Tam też zrobiłem doktorat w 1992 u profesora Witolda Bartczaka. Także ten powrót po wielu latach w biznesie, założeniu Makolabu, gdzie dzisiaj jesteśmy, różnych startupów w różnych miejscach świata, jest dla mnie wielkim wzruszeniem i wielkim wyzwaniem. Oczywiście chciałem Państwu dzisiaj troszeczkę opowiedzieć o pracy Rady, o pewnych takich bardzo interesujących metodach, które wypracowaliśmy. No ale oczywiście zacznę od tego, że Rada pod moim kierownictwem zawiera właściwie praktycznie tych samych członków, a również przewodniczącego poprzedniej Rady, więc mamy tutaj ciągłość działania dotyczącą przede wszystkim spraw statutowych, spraw określonych przez ustawę i tu możecie być Państwo pewni, że wszystko jest pod kontrolą. Natomiast to takie troszeczkę bardziej może interesujące przedstawienie dotyka takiego mechanizmu, który wypracowaliśmy wraz z władzami uczelni, szczególnie z jego magnificencją rektorem i nazywamy go nieformalnymi i niestatutowymi rekomendacjami Rady. Rada nie ma mocy wykonawczej, jest właśnie taką mocą doradczą i ma moc doradzania, rekomendowania pewnych rozwiązań, a uczelnia w miarę swoich możliwości, miejsca w czasie i przestrzeni tych rekomendacji akceptuje je, koryguje i w ten sposób wypracowujemy nowe wartości. Jakie rekomendacje już powstały? Otóż jedną z nich niektórzy z Państwa mogli jakby poczuć jej skutki, a mianowicie była to rekomendacja wykonania audytu, zajmowania się przez uczelnie zarówno w obszarze dydaktyki, jak i badań naukowych zagadnieniami sztucznej inteligencji. Da nam to ogromną wiedzę o tym, gdzie w uczelni, poza miejscami, w których wszyscy wiemy, że są prowadzone badania dotyczące sztucznej inteligencji, wykorzystuje się też te metody, tak aby można by było zrobić kolejny, większy krok. Jaki krok? No nie będę jeszcze mówił, bo jesteśmy przed kolejną rekomendacją, ale możecie Państwo się domyślać, że na pewno chodzi tutaj o zwiększenie znaczenia Politechniki Łódzkiej w takim, jak można powiedzieć, krajobrazie, ekosystemie uczelni i miejsc, gdzie sztuczna inteligencja jest w Polsce rozwijana. Inną rekomendacją, która już też została w pełni opracowana i przesłana i o tej możemy w pełni mówić, jest rekomendacja stworzenia inkubatora startupów w Politechnice Łódzkiej. Otóż jak Państwo wiecie, Politechnika Łódzka współpracuje i z Bionanoparkiem, i ze strefą w tej sprawie, ale po naszym zbadaniu okazało się, że właściwie inkubatora dla studentów w pierwszych fazach budowania swojego biznesu, budowania przedsiębiorstw po prostu nie ma. Nie ma czegoś, co nazywamy czasami preinkubacją, a więc takiej pierwszej fazy, gdzie ktoś, kto ma po prostu pomysł, może znaleźć pomoc w zorganizowaniu tych zupełnie podstawowych składników przyszłego biznesu. I właśnie taka rekomendacja już wpłynęła. Wiem, że już jest procedowana, są odpowiednie osoby wyznaczone, do tego będziemy na ten temat rozmawiać. Bardzo się cieszę, gdyż to jest dla kogoś takiego jak ja, to część miał życia naukowego, a część zawodowego, biznesowego, bardzo istotna rzecz i uważam, że też jest niezmiernie istotna dla uczelni jako całości, jak również dla społeczności studenckiej. Także proszę Państwa, bardzo się cieszę, że mogłem do Państwa kilka zdań powiedzieć. Będę starał się to robić co jakiś czas wraz z postępem prac Rady, a na zakończenie chciałem powiedzieć, że też jesteśmy otwarci do zupełnie nieformalnych i takich, bym powiedział, ludzkich pytań. Jest formularz na stronie uczelni, gdzie można nam zadać pytanie. Jest nasz profil na LinkedInie. Zachęcam do kontaktu z nami, no i oczywiście też adres mailowy w ramach uczelni mirek.sopek@peloc.pl. Dziękuję bardzo.